naszym globalnym przeglądzie. Coś pozytywnego z Turcji i Grecji. Wenezuela zmobilizowała swoją armię. Nowy konflikt. Zjednoczone Emiraty Arabskie z nietypowym pomysłem na siebie. Agencja Moody obniżyła perspektywę ratingu Chin do negatywnej. USA chce przejmować patenty. Chińskie inwestycje w Wietnamie w górę. Zapraszamy. Dzień dobry kochani. Pobudka. 9 sobota. Mimo wszystko trzeba oglądać CEPA. Tym razem wydanie globalne. Z tej strony Mateusz Lech oraz oczywiście nieoceniony Paweł Jeżowski. Chyba że macie jego cenę, to prosimy podać w komentarzach. Zaczynamy globalny przegląd. Chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za ten tydzień, który minął, gdyż bardzo ładnie się oglądały nasze materiały. Udało Wam się wbić 3000 łapek pod jednym z nich. Jesteśmy z Was bardzo dumni i bardzo szczęśliwi. To tyle chciałem powiedzieć. Teraz Paweł coś powie. Tak to zazwyczaj wygląda, Paweł. Ty mówisz, ja mówię i to tak leci. Przejdźmy do meritum. Dobrze. A więc mamy krótką informację tutaj przygotowałeś. Tak, ciekawostki ze świata. Jeżeli Wam brakuje trochę czasu w ciągu dnia, to naukowcy z Politechniki Monachińskiej mają dla Was dobre wieści. Zmierzamy w kierunku 25-godzinnej doby. Rotacja naszej planety zwalnia. W epoce dinozaurów doba trwała około 23 godzin. 1,4 miliarda lat temu było to tylko 18 godzin i 41 minut, a wyliczenia wskazują, że już za około 200 miliardów lat, milionów, więc szybciej, 200 milionów lat na Ziemi może trwać doba aż 25 godzin. Więc jeżeli macie odrobinę cierpliwości, będzie dodatkowa godzina w ciągu dnia w sam raz, aby obejrzeć dodatkowego CEPA. I tym pozytywnym akcentem przechodzę do poważniejszych. Rozumiem, że obstawiasz, że dożyjemy tego czasu. Może nas, wiesz, zahibernują albo coś, później nas Jak w Sex Misji, tak? Tak, tak. Mam nadzieję, że taka misja nas czeka w przyszłości za te 200 I na wschód będziemy. I na wschód i będziemy mieli dodatkową godzinę na to. Słuchaj, coś pozytywnego, bo my lubimy pozytywne wiadomości. Tym razem z Turcji i Grecji. Erdogan, mam wrażenie, że ma jakąś schizofrenię, w zależności od tego, czy się wyśpi, czy nie. To mam wrażenie, że jest raz sojusznikiem, a raz wrogiem. Grecja i Turcja zgodziły się na odnowienie stosunków i rozpoczęcie nowej ery więzi między dwoma krajami. Podczas wizyty tureckiego prezydenta Erdogana w Grecji oba kraje zobowiązały się utrzymywać dobre stosunki sąsiedzkie, otwarte kanały komunikacji, zwiększyć wolumen handlowy i rozwiązywać sporne kwestie, zwłaszcza na Morzu Egejskim. Współpraca ma obejmować zwiększenie dwustronnego handlu do 10 miliardów dolarów, a oba kraje wyraziły chęć korzystania z corocznych spotkań na wysokim szczeblu. Choć Grecja i Turcja od dawna miały napięte stosunki z powodu sporów terytorialnych, ta nowa era współpracy ma na celu zbliżenie dwóch sąsiadujących krajów. Ostatnie lata przyniosły ochłodzenie stosunków, ale pomoc Grecji dla Turcji po trzęsieniu ziemi z lutego była kolejnym krokiem w poprawie relacji. Obydwa kraje zobowiązały się również skupić na rzeczach pozytywnych, a nie na sporach. Zobaczymy jak długo i czy to przetrwa, natomiast na razie jest to pozytywne, bo napięcia między tymi krajami są od dziesiątek lat i miło. Słuchajcie, natomiast my teraz się przeniesiemy na inny kontynent. Mamy informacje sprzed 2 dni na temat tego, co się dzieje w Wenezueli, a sytuacja robi się coraz bardziej napięta, ponieważ rząd Wenezueli zmobilizował armię do ewentualnej aneksji sąsiedniej Gujany. 6 grudnia władze Wenezueli zmobilizowały armię do ewentualnej aneksji spornego regionu Essequibo. Takie informacje do nas dotarły. Dzień wcześniej prezydent Wenezueli Maduro zaproponował ustawę o włączeniu
terytorium do Wenezueli i pokazał zaktualizowaną mapę kraju. W tym momencie, jeżeli chodzi o terytorium sporne, no, terytorium Gujany, zamieszkuje tam 125 000 mieszkańców i obiecał Maduro wszystkim mieszkańcom otrzymanie obywatelstwa wenezuelskiego i jednocześnie zażądał, aby zagraniczne firmy naftowe działające w Essequibo na podstawie licencji rządu Gujany ograniczyły swoją działalność. Przypomnijmy, że 3 grudnia władze Wenezueli przeprowadziły referendum w sprawie aneksji Essequibo, w wyniku którego za aneksją opowiedziało się 95% mieszkańców. Przy czym no, tutaj mamy informację, że jeżeli chodzi o to referendum, to była bardzo niska frekwencja, pomimo przymusu dla urzędników służby cywilnej do głosowania. Maduro powiedział po referendum, że naród wenezuelski przemówił głośno i wyraźnie, że to jest wielkie zwycięstwo. Natomiast oczywiście prezydent Gujany ze swojej strony zapewnił Gujańczyków o silnym wsparciu międzynarodowym i ostrzegł przed determinacją swojej armii. Tak? A więc tutaj być może ta sytuacja w tym regionie jeszcze bardziej się zaogni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że w 2018 Maduro został ponownie wybrany na drugą kadencję, natomiast wybory, które wtedy były przeprowadzane, uznane były przez cały świat, bo nie tylko kraje zachodnie, ale również latynoamerykańskie, za sfałszowane. No więc tutaj cały czas mamy tą sytuację, jeżeli chodzi o Wenezuelę, no nie za dobrą. Po Maduro, przypomnijmy, jest następcą u Hugo Cháveza. No i sytuacja akurat w Wenezueli nie należy do najlepszych, jeżeli mówimy o sytuacji ekonomicznej. Tu tylko przypomnijmy, że w Wenezueli panuje od wielu lat kryzys ekonomiczny. PKB załamało się kilkukrotnie, mamy hiperinflację. Mamy w tym momencie obieg tak jakby dwuwalutowy. Dolar jest bardzo często głównym środkiem płatniczym dla ludzi w tym momencie. Drogo jest, bardzo drogo. Przerwy są w dostawach wody i prądu w wielu miejscach kraju. Finansowanie leków, na przykład na raka, zostaje wstrzymane, co niektórych, więc tu mamy akurat, powiem Ci, taką dziwną sytuację, że oni jeszcze myślą nad wojowaniem, zwłaszcza chcą zagarnąć te pola roponośne, no ale mają sankcje, więc i tak za bardzo nie mogą ich w tym momencie sprzedawać, nie? Więc troszeczkę nie rozumiem tego kroku. Dla mnie to jest tak jakby chęć podpalenia znowu nowego konfliktu. No być może tak, no tutaj mamy też trochę różną tą jednak, bo tam troszeczkę inna była w przypadku Gujany, tak, inna troszeczkę ta kolonizacja. Nie wiem po co, szczerze powiedziawszy, po co Maduro to robi. Być może, żeby odciągnąć społeczeństwo od innych problemów. No bo tutaj liczenie na to, że przejmie się bogate złoża roponośne, no to jest chyba jakimś naiwnym, tak? Ale jest tu jeszcze jeden element, zobacz, Wenezuela w ostatnich miesiącach dostała tak jakby złagodzenie sankcji od Stanów Zjednoczonych i tak dalej, tu się wiesz, znowu pakują pod pręgierz kolejnych ograniczeń, nie? Zamiast sobie poluzować i wykorzystać sytuację, że na rynku globalnym część krajów chce ograniczyć produkcję i można by było w tym miejsce wprowadzić Wenezuelę, strzelają sobie w stopę. Ja tego naprawdę nie rozumiem. No i tutaj muszą się liczyć z dosyć silną odpowiedzią, myślę, że nawet USA. Chyba że to jest karta negocjacyjna. Odpuśćcie nam trochę, to nie zaatakujemy.
Bo to też... Tak, i raczej jeżeli bym stawiał na jakieś znaczy na jakiś scenariusz, to taki scenariusz akurat tutaj, że próbują w ten sposób negocjować z Amerykanami. Na twardo, nie? Tak, na twardo, żeby mieć jeszcze jakieś pole manewru. Natomiast też mamy informację, że są amerykańskie ćwiczenia lotnicze razem z Gujaną, no i tu też należy liczyć, że Amerykanie wcześniej czy później zareagują. Dlaczego? No dlatego, że tam jest ExxonMobil, dosyć ważna jednak amerykańska firma. W Gujanie. Nie sądzę, w Gujanie, żeby chcieli ją zostawić samą sobie i że Maduro przejmie. No nie, to tak. To jakimś skończyło się by wielką awanturą. Wenezuela na tym by nic nie zyskała, tylko straciła. No ale jak już kilkakrotnie mówiliśmy, nie zawsze racjonalne przesłanki, jeżeli chodzi szczególnie o dyktatorów, my się doszukujemy, ale czasami oni działają irracjonalnie, więc tutaj też trzeba się z tym liczyć. No dobrze, ale ja stawiam, że to się załagodzi. Jakoś dzisiaj mam wyjątkowo optymistyczny nastrój, jeżeli chodzi o globalną grę mocarstw i tych wszystkich państw, które uważają, że mogą coś namieszać. Mam kolejną informację dla Ciebie. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dosyć nietypowy pomysł. Świat musi skupić się na wycofaniu z węgla, powiedział w czwartek na szczycie klimatycznym COP28 minister energetyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich Suhail Mohammed Al-Mazuri. Brzmi dziwnie, prawda? Ale wystarczy posłuchać dalej, aby zrozumieć być może, o co mu chodziło. Nie sądzę, że powinniśmy mówić o wycofywaniu paliw kopalnych, ponieważ te technologie wydobywania i spalania paliw kopalnych również się udoskonalają. A co jeśli w przyszłości będziemy mieli technologię, która pominie całą emisję CO2 z paliw kopalnych i sprawi, że będzie ona czysta, tak czysta jak paliwa kompletnie ekologiczne. Dla mnie, jako osoby, która kompletnie się nie zna, czy jest taki proces możliwy, brzmi to jak ciekawy pomysł lub próba po prostu wpłynięcia na inne kraje, żeby nie odchodzić tak gwałtownie od rynku paliw. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy to jest czysty lobbying za utrzymaniem paliw na rynkach, czy może rzeczywiście jakieś rozwiązanie dla tych krajów, intensyfikacja prac w celu wynalezienia, nie wiem, nowych silników czy nowych technologii do przemiany ropy w energię, bo to mogłoby być rzeczywiście ciekawe rozwiązanie, natomiast nie mam pojęcia, czy to w ogóle jest możliwe. Czy ty, Paweł, jako ropniak? Nie, ja się na tym nie znam. Nie wiesz. Wolałbym się nie wypowiadać. Nie jestem czyli liczymy na was w komentarzach, bo sami nie potrafimy odnaleźć tej informacji, natomiast to, co mówi pan Suhail Mohammed, brzmi ciekawie i zobaczymy, w którą stronę to będzie szło. No to przechodzimy do takich typowych informacji teraz ekonomicznych. Mamy informacje ze Stanów Zjednoczonych dotyczących Chin. Agencja Moody's obniżyła perspektywę ratingu dla Chin. Wcześniej Chiny miały poziom A1, natomiast mieli perspektywę stabilną. Natomiast z perspektywy stabilnej spadło im do perspektywy negatywnej. To jeszcze nie jest obniżenie poziomu, ale perspektywy. Niemniej, nie jest to pozytywna informacja. Decyzja została podjęta w obliczu rosnących obaw o poziom zadłużenia kraju, tak twierdzą analitycy. I tutaj w przypadku Chin, my jeszcze o tym będziemy mówić, jeżeli chodzi o zadłużenie, jest źle. Jest źle. W tym momencie obniżenie tego ratingu odzwierciedla rosnące prawdopodobieństwo, że chiński rząd będzie zmuszony do udzielenia wsparcia finansowego zadłużonym regionom. I o tym ja zrobiłem swego czasu taki dłuższy materiał, że
przewidywałem, że wcześniej czy później może się to wydarzyć. Tutaj Moody's również coś takiego sugeruje. Pewnie to się nie wydarzy w tym roku i być może nawet w przyszłym, ale kiedyś będzie musiało się to wydarzyć. Dlaczego? Bo ponad 80% instytucji finansowych utworzonych przez chińskie władze lokalne nie posiada wystarczających środków na pokrycie odsetek od swoich długów. Oni jakiś czas temu to rolowali na dłuższy okres. Wydaje się, że nadal to nie jest wystarczające. Spółki tworzone w celu finansowania projektów infrastrukturalnych, w tym dróg i mostów, nie mogą w tym momencie spłacać swoich zobowiązań. Według chińskiego Ministerstwa Finansów na koniec kwietnia kwota niespłaconego zadłużenia władz w całych Chinach wynosiła 37 bilionów juanów. No i tutaj szokuje ta kwota, bo to jest 5 bilionów dolarów. Tak, więc to są dosyć potężne ilości. Kilkakrotnie no i teraz, polskie PKB roczne. Tak. No i teraz ostatni raz agencja Moody's obniżyła rating, przypomnijmy, chińskiej gospodarki 6 lat temu, w 2017, kiedy spadła ona z A3 do A1 i wtedy wiązała się z ryzykiem znacznego wzrostu zadłużenia całej gospodarki, wpływem jaki może to mieć na budżet państwa. No i tu widzimy, że jeżeli popatrzymy na to, co wtedy było mówione, no to ten negatywny scenariusz tutaj się spełnia. Nadal nie jest to tak, że sytuacja jest krytyczna, żeby to dobrze zostało zrozumiane, natomiast mamy też informacje z Fitcha i Fitch nie wyklucza obniżenia też rankingu dla Chin, a więc ja bym słuchał tego, co te agencje tutaj mają do powiedzenia, no bo jeżeli to się sumuje z tym, jakie dane przychodzą z chińskiej gospodarki, no to ten obraz, jeżeli chodzi o 2024, jest bardziej pesymistyczny. Ja chciałem tylko, Paweł, dodać z AA3 na A1, bo A3 jest niżej. AA3. Tak, bo to ale nie zabrzmi. A3, to przepraszam. Tak. I chciałem tylko dodać, że Polska ma rating w Moody's A2, ale perspektywy stabilne, czyli jest pięterko niżej niby, ale ma stabilne, a Chiny mają pięterko wyżej, ale pesymistyczne, tak? Także. No, to tak, żebyśmy to tak podsumowali, wydaje mi się, że jest dobrze. Znaczy, dlaczego to też jest istotne? Może powiedzmy, te ratingi są istotne, bo jeżeli kraj lub instytucje chcą pożyczać pieniądze, im niższy rating, no to muszą się liczyć, że to nie jest tylko tak, że sobie ta wielka czwórka czy te wielkie korporacje analityczne sobie ustawiają i to że to jest, się tym nie przejmuje, no. Tylko to ma znaczenie, tak? Ma znaczenie, jeżeli chodzi o pożyczanie pieniędzy i jeżeli chodzi o inwestowanie. Są korporacje, które mają zakaz na przykład inwestowania w krajach o zbyt niskim ratingu, lub jeżeli inwestują, no to dodatkowe są jakieś obostrzenia w związku z tym. A więc to ma znaczenie, tak? Te ratingi, które są ustawiane, ma dosyć duże znaczenie. I tutaj mamy, żeby zrozumieć skalę, potrójne A, podwójne A z jedynką, podwójne A z dwójką i tak dalej, aż do B, AA3, gdzie jest najniżej na Moody'm. I przypomnij mi, gdzie jest Rosja w tym momencie? No Rosja, wiesz co, tak naprawdę jest troszeczkę poza skalą, nie? No. Tak, jest poza skalą. To oznacza, że państwa nie za bardzo mogą jej pieniążki pożyczać, jeżeli są obwarowane takimi zasadami. To musi być decyzja jakaś polityczna wtedy, bo z punktu widzenia komercyjnego, no to jest problematyczne pożyczanie Rosji. Tak. Dobra, przejdźmy do następnego materiału. Zaraz, bo tu mam nie ten materiał. O USA teraz. I kolejna dobra wiadomość, bo ja dzisiaj sypię dobrymi wiadomościami. USA ustalają politykę przejmowania patentów w medycynie, jeżeli do produkcji, do wynalezienia danego leku współfinansowanie było też z rządu amerykańskiego, a cena na rynku
okazywała się końcowa za wysoka. Administracja Bidena ogłosiła w czwartek, że ustala nową politykę, która umożliwi jej przejmowanie patentów na leki opracowane przy wsparciu rządowym, jeśli uzna, że ceny są zbyt wysokie. Polityka tworzy tak jakby mapę drogową, której nigdy wcześniej nie było. Pozwoli ona rządowi na udzielanie osobom trzecim dodatkowych licencji na produkty opracowane przy wykorzystaniu funduszy federalnych, jeśli pierwotny właściciel patentu nie udostępni ich społeczeństwu na rozsądnych warunkach. Doradcy Białego Domu stwierdzili podczas telekonferencji prasowej, że koszty dla konsumentów to czynnik, który agencje rządowe mogą wziąć pod uwagę przy przejmowaniu patentów. Wyjaśnijmy, że jeśli firmy farmaceutyczne nie będą sprzedawać leków finansowanych przez podatników po rozsądnych cenach, będziemy gotowi pozwolić innym firmom na dostarczanie tych leków po niższej cenie. I to jest cytat doradczyni do spraw leków Białego Domu. Rząd USA wcześniej opierał się wezwaniom do przejęcia patentów na drogie leki, odmawiając ludziom i skłaniając się po stronie takich firm jak Pfizer czy Astellas Pharma, żeby po prostu tego nie robić. Akurat sprawa wtedy w marcu opierała się o lek na raka prostaty. Rząd teraz da społeczeństwu 60 dni na skomentowanie takiej propozycji, zanim podejmie próbę jej sfinansowania. Megan Van Etten, rzecznika Głównej Grupy Przemysłu Farmaceutycznego Pharma, stwierdziła, że zezwolenie rządowi na korzystanie z praw do przejęć na podstawie ceny zahamowałoby innowacje i zaszkodziłoby pacjentom, co oczywiście nie jest prawdą. Firmy farmaceutyczne stosują często bardzo wysokie marże, a rozwój sztucznej inteligencji zmniejszy koszty wynajdowania nowych leków w przyszłości. I takie prace już trwają, też informowaliśmy Was kiedyś na którymś z CEP-ów i myślę, że to może być dobra wiadomość dla świata, skoro opracowywanie nowych leków będzie prostsze i tańsze, to marże też powinny być urealnione, a przyszłość farmaceutyki powinna dostać pozytywnego kopa, bo będą się prześcigać wtedy, a tak to zablokować patentem, kroić dużą kasę i tyle. Paweł, cieszysz się? Wiesz co, ja mam zawsze do takich rządowych decyzji, no nie mam jednoznacznej takiej opinii, no bo zawsze to musi być jakaś ocena jakichś urzędników, a nie jest to jakieś rozwiązanie oparte o, wiesz, o prawa ekonomii, tylko takie. A z drugiej strony, no jeżeli korzystasz z pieniędzy publicznych, a potem sobie narzucasz olbrzymie marże, no to jest nieetyczne, tak? A więc tutaj ja rozumiem. Wiesz, tak, że... były afery w Stanach Zjednoczonych, że kupowany był patent przez jakąś spółkę na lek, który jest jeden na rynku, a później jego cena rosła kilkusetkrotnie, więc myślę, że to jest akurat musi być odpowiedzialność jakaś państwa, tak? No, to są pieniądze obywateli, no trudno, żeby ktoś na tym się dorabiał i dla mnie jest to zrozumiałe. Jedynie ten mechanizm mógłby być może bardziej inny niż decyzje poszczególnych urzędników, bo to wiesz, rodzi zawsze takie korupcjonogeny, bo to możesz zapłacić, żeby nie udostępnili, albo konkurencja a potem może będzie zapłacić, afera za 5 lat, że ktoś jakąś kwotę otrzymał i dzięki temu dany. A więc jakieś automatyzmy powinny być. Wolałbym nawet, korzystasz z pieniędzy publicznych, ten patent jest jakoś ograniczony, nie? Po prostu z automatu. Że możesz marże narzucić z góry. Albo marże ograniczone są na przykład, wiesz, tylko że do takiej kwoty, jeżeli korzystasz z patentu, no to masz jakieś tam ograniczenia, a nie decyzje poszczególnych urzędników. To akurat mi się nie podoba. Okej, ale temat sztucznej inteligencji, która będzie nam pomagała w rozwijaniu leków. No właśnie, akurat tego bym się najbardziej obawiał, tutaj manipulacji, nie? Ale co, że sztuczna inteligencja nas pozabija? O co ci chodzi? Nie, że wiesz, no sztuczna inteligencja może też zostać zmanipulowana, bo to przecież ona sama siebie nie wytworzy, tylko ktoś wytworzy i ktoś ją zaprogramuje, więc mogłaby być stronnicza w
w zależności od tego, jakby ktoś to przygotował. Teraz sobie przejdziemy do informacji z Wietnamu. Pamiętasz, mówiliśmy tydzień temu na temat Wietnamu, Chin. No i szykuje się wizyta. W przyszłym tygodniu prezydent Chin Xi uda się na spotkanie z rządem wietnamskim w celu poprawienia stosunków dyplomatycznych, które ostatnio no mamy taki dwugłos tak naprawdę, jeżeli chodzi o Wietnam, bo z jednej strony coraz silniejsze powiązania gospodarcze i o tym sobie powiemy, a z drugiej strony mamy informacje cały czas na temat sporów o granice na Morzu Południowochińskim. I jeżeli chodzi o nastroje w Wietnamie, no to one są antychińskie. I to jest taka zmiana, no bo do tej pory nam się kojarzył Wietnam, że oni byli tak antyzachodni, antyamerykańscy, tak wiadomo, nie? A tutaj od 2018, nawet wcześniej, no te nastroje są antychińskie i one są takie powszechne. Prowadzi to do częstych protestów i tutaj co jest jak najczęściej sporem, tą niezgodą? No, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, gdzie chińskie podmioty są uprzywilejowane. A więc tutaj widzimy, że te gospodarki jak najbardziej korzystają z tego, natomiast oczywiście nie podoba się to części. No bo to jest w sumie taki rozwój, ale z kagańcem. Bo możesz rozwijać kraj, ale tylko pod warunkiem, że rozwijają się firmy chińskie w tym kraju. No nie, może nie tak do końca, bo tam też mamy amerykańskie. No tak, ale chodzi mi o tę strefę, ale nie ma tej wietnamskiej, wiesz, ona jest wyrzucona. Tak, no chodzi o tutaj wspieranie tych lokalnych, wiadomo, tutaj chodzi o konkurencyjność, tak, jeżeli chodzi o produkowane towary. Natomiast spójrzmy, jak wyglądają statystyki, bo one są też bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o oficjalne inwestycje Chin, to w tym roku przez 11 miesięcy, czyli już z listopadem, wzrosły one do 8 miliardów dolarów. I w tym momencie Chiny są głównym inwestorem w Wietnamie. No tak. Tam no jeszcze chyba na drugim miejscu będzie Korea Południowa, natomiast no Chiny dosyć duża różnica. I to się zwiększa, tak? No bo widzimy tak, że to dwukrotnie to bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o te inwestycje. Natomiast ciekawie się no i też mówiliśmy wielokrotnie, że ta Azja Południowo-Wschodnia dla Chin perspektywyczny rynek, który oni chcą rozwijać ze względu na demografię, na wzrost produktu krajowego brutto, na rozwój tych gospodarek, no dużo pozytywów można wymieniać i w miarę stabilność, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Tak, bo to też nie jest aż tak w tej części świata pewne. Natomiast mamy też dane dotyczące eksportu i importu i jeżeli chodzi o 11 miesięcy, to Wietnam wyeksportował w tym momencie do Chin towary o kwocie 50 miliardów dolarów. To nie jest jak na Wietnam, tak? To nie jest mało i to jest wzrost o 5%. Natomiast jeżeli chodzi o import, i to pokazuje znowuż słabość Chin w tym roku, to import spadł. A dlaczego on spadł? To też jak gdyby pokazuje, skąd się biorą problemy Chin. Bo mówiliśmy oczywiście o zadłużeniu, to jest strukturalny, taki dłuższy problem, natomiast jeżeli chodzi o ten rok, no problemy są związane z tym, że Wietnam kupuje głównie od Chin komponenty montowane na eksport do krajów zachodnich. Tak. I ten eksport do krajów zachodnich zmalał, w związku z tym mniej komponentów potrzebuje z Chin, a nie ma takich możliwości magazynowych, tak jak mają Chiny, tak? Więc tu trochę sytuacja jest odmienna. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. No tu należy spodziewać się cały czas pogłębiania tych relacji ekonomicznych. A jak będzie politycznie? Zobaczymy.
A ja ci chciałem tylko dać znać, bo nie wiem, czy to doczytałeś sobie, bo były dane Ministerstwa Handlu Wietnamu na koniec zeszłego roku, co prawda, ale w Wietnamie działa już ponad 100 000 chińskich firm i liczba ta wzrosła w ciągu roku o 20%. Tak, no mówię, no ta Więc wymiana widać, wiesz, że, ale to dlaczego, tak? No bo mówię, Chiny świadomie stawiają, no jak gdyby z ich analiz wynika, że te regiony, tam jest kilka krajów, no ale ogólnie można powiedzieć Azja Południowo-Wschodnia cała, to na najbliższe lata tam będzie największa ekspansja firm chińskich. No i to widzimy w inwestycjach, w zarejestrowanych firmach, w wymianie handlowej, chociaż tak jak mówię, w tym roku jeszcze tego nie było widać, tak jak na przykład w zeszłych latach. Ale tu należy się spodziewać, że cały czas ten rozwój więzi ekonomicznych będzie rósł, no chyba, że będą właśnie jakieś polityczne przeciwwskazania, tak? No, bo no ogólnie w Azji Południowo-Wschodniej jest to region, który się najszybciej rozwija na świecie i w poprzednich 12 latach średni wzrost z całego tego ASEANu to jest prawie 6% PKB i to jest wyższe niż średnia z całego globu, nawet z najlepszych miejsc, a następne lata zapowiadane są dalsze wzrosty, że nie wiesz co, tu trochę COVID zamieszał, tak, bo wiesz, do COVID-u wszystko było tak po prostu super, od linijki. Tak, ale wiesz, teraz mamy na przykład 4,7 za ten rok, za cały ASEAN, ale od przyszłego roku znowu 5,2, czyli znowu wiesz. Tak, i zobacz co ciekawe, ten region szybciej będzie rósł niż nawet te sfałszowane statystyki chińskie. Tak. I co ważne jest... Bo Chiny mniej więcej mówią 4%, nie? Potem 3,7%, nie? A więc oni będą, jeżeli chodzi o region, szybciej rosły niż Chiny kontynentalne. Tak, no i jest jeszcze jedna ważna rzecz, to jest populacja bardzo młoda i bardzo szybko się rozwija. Tam dokładnie. W 2023 było 680 milionów ludzi, więc więcej niż w Europie, ale do 2030 ma być już 780 milionów ludzi, czyli 100 milionów ludzi przybędzie w 7 lat. Krótkim, zobacz, 7 lat. Czasie, tak? To wiesz, to jest niesamowite tempo, nie? Więc... No i teraz wiesz, i dlaczego się dziwisz Chinom, kiedy mówimy, bo tam mówią, niech inwestują w Rosji. No ale po co? Tu mają pod nosem rynek, który po prostu jedynie coś tam Stany Zjednoczone próbują im utrudniać. Dlaczego też się mówi, wiesz, odejście z Europy? No zobacz, jaki tu masz perspektywiczny tam jest rynek, pieniądz, który rośnie, nie? Tak. Który się rozwija. Czego tam oczywiście brakuje? No pewnej stabilności politycznej, bo tam demokracji nie ma w większości tych krajów, tak? Może sobie tak to nazwijmy, ale nawet tu nie chodzi o to, żeby była ta demokracja, tylko żeby było stabilnie, nie? Bo to, co może, jeżeli byś zrobił słota i patrzył te ryzyka, no to ta niestabilność polityczna to musiałbyś jednak uwzględniać, nie? Że wszystko fajnie, demografia na plus, ekonomia na plus, ale kto może ustabilizować politycznie ten region? Chiny. Tak, i Chiny chcą stabilizować. No właśnie, no bo one są w stanie za pomocą swoich macek tam urządzić to tak, żeby nie było tych przewrotów. Tylko, że jeszcze nie potrafią, bo czasami się przecenia Chiny właśnie pod względem, że one są już takim mocarstwem. Jakby były takim mocarstwem, no to mielibyśmy stabilną sytuację w całej Azji Południowo-Wschodniej i rządy by się nie zmieniały, nie byłoby hunt wojskowych i wszystko by było tak od linijki, a tak nie jest. Ale w sumie jakby to liczyć, to tak za 20-30 lat to Azja, ten ASEAN cały, to on będzie bardziej liczny niż Chiny. Bo Chiny może demograficznie się zawijają, a tu mamy boom po prostu, nie? Tak, może się tak wydarzyć. No dlatego mówiłem, nie, że jak porównujesz często, nie, tak się niektórzy też dziwili, nie, czemu ja tam mówię, tam Azja Południowo-Wschodnia, to nie dlatego, że ja tam mieszkałem, tylko no po prostu takie są dane, nie, a te dane
mieszkając jak gdyby, no to trudno się z nimi, że tak powiem, nie spotkać, tak, no bo włączysz telewizję i tam masz cały czas na temat ASEANu i te gospodarcze informacje. No natomiast wiesz, no jeżeli, jeszcze raz mówię, Chiny do wyboru, demografia Rosji, ile to ten rynek? 140 miliardów, biedniejące społeczeństwo, ubożejące... 140 milionów. Co? 140 miliardów powiedziałem, 140 milionów. Jesteś bardziej optymistyczny niż milionów, tak. 140 milionów, ubożejące, starzejące się, wymierające teraz. Z wielkimi problemami społecznymi, no to po co psychicznymi, coś, wiesz, nie? bo to tam... I teraz chcesz zainwestować i robić jakąś produkcję na rynek na przykład lokalny rosyjski, nie? A masz do wyboru zrobić fabrykę w Wietnamie, czy wiesz, w Tajlandii, tak, czy nawet w Kambodży. No to nie ma się co nawet zastanawiać. Co więcej, możesz robić potężne inwestycje infrastrukturalne, bo te kraje są zapóźnione na długoletnie kredyty. W Rosji też byś mógł robić duże inwestycje infrastrukturalne. Tak. I w odróżnieniu od Afryki, tych biedaków, to są kraje, które będą w stanie ci spłacić, a więc ta inwestycja jest w stanie się zwrócić. Tak. Nie? No. Zresztą w Chinach się dużo mówi na temat, ogólnie w tym regionie dużo się mówi na temat współpracy, tak? Tak. No to okej. Wyczerpaliśmy wiadomości. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, zostawcie komentarz, łapkę, podajcie dalej, a my zapraszamy na kolejne nasze informacje. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.